Cześć, witam Was po raz kolejny z Pamiątkowa, z blacharni. W tej chwili to, co chciałbym Wam zaprezentować, myślę, że jest nieco bardziej oczywiste niż materiał, który publikowaliśmy na początku, czyli 190 SL w formie ukończonej blacharki przed procesem zabezpieczenia katoforetycznego, potocznie zwanym KTL, czyli przed zanurzeniem w wannie, gdzie pod wpływem przepływającego prądu wszystkie zakamarki samochodu zostaną zabezpieczone i pozwolą nam na rozpoczęcie prac lakierniczych. Auto w tej chwili już możemy dość precyzyjnie szacować, że na drogę wyjedzie w okolicach kwietnia i chciałbym, żebyście razem ze mną popodziwiali wszystkie elementy tego samochodu. Naprawa blacharska samochodu rozpoczęła się od znalezienia osi auta, czyli dwóch punktów zaznaczonych w tunelu wału napędowego. Kolejne elementy, które musiały trafić na swoje miejsce, ponieważ były wytworzone od nowa, to jest mocowanie przedniego wózka. Dwa pozostałe zostały w miejscach oryginalnych, ale oczywiście też wymagały korekty. Kolejne bardzo ważne punkty konstrukcyjne to mocowania tylnego zawieszenia, mocowania amortyzatorów i tutaj musieliśmy znaleźć odpowiedni kąt, ponieważ ta przestrzeń była też dość silnie skorodowana. No i oczywiście to mocowanie mieliście okazję wcześniej zobaczyć jego naprawę, a teraz jest już w odpowiednim punkcie zainstalowane na karoserii. Do naprawy tego pojazdu użyliśmy trzech technologii. Technologia zgrzewania i tutaj pięknie widzicie, jak te blachy są przepalone, połączone ze sobą. Obrys, kolor pokazuje temperaturę, która tutaj bardzo mocno się odcisnęła na tym elemencie. Druga technologia to jest kwestia spawania migomatem spawem ciągłym. Trzecia metoda to klej konstrukcyjny, który pokażemy za chwilę. Od spodu elementu łatwiej będzie Wam zauważyć, gdzie były one ze sobą łączone. Zastosowaliśmy elementy naprawcze w postaci połówek błotników i tutaj możecie zauważyć miejsce, gdzie były one łączone. Oczywiście z drugiej strony są dopracowane tak, że miejsce połączenia jest praktycznie niewidoczne. Wewnątrz gdzieniegdzie rysuje się linia, która pokazuje miejsce połączenia. Słaby stan blacharski tego samochodu był jego bardzo dużym minusem, a zarazem pewnego rodzaju atutem. Z tego względu, że pozwolił nam zbudować ten samochód od podstaw, stąd mnogość tych wszystkich zgrzewów, które pięknie się zarysowują na podłodze tego samochodu, z racji tego, że pracowaliśmy praktycznie z w pełni odsłoniętymi elementami. W każdym zakamarku, do każdej przestrzeni mogliśmy dojść zgrzewarką. Patrząc na bagażnik od spodu, widzimy dwie wnęki, które bardzo mocno skierowane są w kierunku podłogi pojazdu. Są to wnęki na koła zapasowe. Dlaczego aż dwie, skoro obecnie często nie posiadamy koła zapasowego w samochodzie? Dlatego, że opony były dużo słabszej jakości, drogi były znacznie gorsze, więc każdy wyjazd mógł wiązać się z tym, że złapiemy nie jedną gumę, a nawet dwie i na taką sytuację musieliśmy być przygotowani. Wspominałem o tym, że oryginalne elementy, które pozostały na tym samochodzie, to te, które są pomalowane podkładem, primerem pozwalającym na prace blacharskie. No i tych elementów, tak jak wspominałem wcześniej, zbyt dużo nie zostało. Już na etapie blacharskim wszystkie elementy są odpowiednio spasowane przy użyciu szczelinomierzy, tak żeby prace lakiernicze polegały tylko i wyłącznie na wykończeniu blach, a nie na kwestii odtwarzania linii i krawędzi. To tyczy się zarówno klapy, drzwi, jak i pokrywy komory silnika. Szpary czy te przestrzenie są bardzo równe, wykonane pieczołowicie. Także w tej chwili będziemy pracowali nad kwestią
zabezpieczenia tego samochodu i nadania mu pięknego lakieru, a nie prostowania problemów, które powstały na etapie prac blacharskich. Wspominałem Wam o kwestii łączenia się pewnych technologii w przypadku prac przy tym samochodzie. Tak więc metoda wcześniejsza, gwoździe zastąpiliśmy wkrętami, które dają nam lepsze, solidne połączenie wraz z klejem konstrukcyjnym i ta sama sytuacja ma miejsce w przypadku słupków czy półsłupków A. Elementy również łączone na wkręty oraz dodatkowo na klej konstrukcyjny. Oczywiście użyliśmy w tej chwili możliwie najlepszego kleju, który ma aprobatę Mercedesa. Z ciekawych rzeczy słupki są elementem niedostępnym, nie da się ich kupić jako element nowy. Bardzo ciężko uzyskać słupki używane w stanie nadającym się do montażu, dlatego nie pozostało nam nic innego, jak te elementy wytworzyć według własnego projektu i odlać je jak nowe. Bardzo dużym atutem prezentowanego egzemplarza jest to, że samochód ma bardzo dużo, praktycznie wszystkie elementy oryginalne, zgodne z tak zwanym matching numbers, czyli samochody, które były produkowane w pewnym stopniu ręcznie, miały elementy dopasowywane do karoserii, a żeby na etapie produkcji elementy nie zostały zamienione między autami, dostawały swoją unikatową numerację. W przypadku tego samochodu 11 elementów nosi odpowiednie numery, co świadczy o tym, że od wyjazdu z fabryki nie zostały zmienione. Całą tą drogę przebrnęły konkretnie na tym samochodzie. Elementy wchodzące w skład matching numbers to pokrywa bagażnika, pokrywa maski, drzwi, nakładki progowe, deska rozdzielcza, schowek oraz półsłupek A, ten mocujący szybę. Bardzo istotne jest to, aby już na etapie blacharskim dopasowywać elementy chromowane i te ze stali nierdzewnej, które mają bezpośredni kontakt z karoserią. W tej chwili jesteśmy w stanie dopracować zarówno jeden, jak i drugi element, tak żeby pasowały do siebie idealnie. Natomiast po wykonaniu prac blacharskich dopasowanie karoserii byłoby absolutnie niemożliwe i wiązałoby się z koniecznością ponownego lakierowania danego elementu. Kwestia dopasowania elementów chromowanych to również okulary lamp oraz grill. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego ten element jest w kolorze modnym, ale jednak nie chromowym, a miedzianym. Miedź stanowi punkt wyjścia do niklowania i chromowania, dlatego w miękkim, miedzianym materiale jesteśmy w stanie dopracować powierzchnię styku i przede wszystkim połączyć wszystkie elementy wchodzące w skład chociażby grilla. Grill to nie jest jednoczęściowy element, który wchodzi w swoje miejsce, ma swoją ramkę, ma dwa skrzydełka i gwiazda również składa się z dwóch części, więc pasowania jest naprawdę dużo. Dysponujemy narzędziami, które pozwalają nam pracować przy samochodzie w różnych jego układach. Możemy obrócić go do góry nogami, może stać na swoim dłuższym boku, ale narzędzie, które wymaga szczególnej uwagi, jest to rama naprawcza blacharska, która została przystosowana do pracy przy 190 SL. Samochód podparty jest w 15 punktach, co pozwala na pieczołowite odwzorowanie jego nominalnych wymiarów i stworzenie prostej, pewnie prowadzącej się bryły. Tutaj mamy dane pomiarowe, natomiast nie ma ich zbyt wiele, dlatego nasze samochody budujemy w oparciu o wymiary, którymi dysponujemy, oraz nakładamy to na pomiar z samochodu, z rzeczywistości. Dysponujemy autem w stanie idealnym, co za tym idzie, wypracowaliśmy sobie swoją kartę pomiarową i swój system mocowania samochodu na ramię. Możecie się zastanawiać, czy samochód, który wygląda tak, a nawet gorzej, przeistoczony w dzieło sztuki, prezentujące się w ten sposób,
czy to auto jest bezpieczne i czy może legalnie poruszać się po drodze. Oczywiście może, z tego względu, że samochód w latach 50. uzyskał homologację drogową. My samochód odbudowujemy zgodnie z najwyższymi standardami, a przede wszystkim robimy to też z sercem. Co za tym idzie, jedyna rzecz, która potrzebna jest do tego, żeby auto ponownie wróciło do ruchu drogowego, to pozytywna opinia diagnosty na stacji diagnostycznej, mówiąca o tym, że auto w żaden sposób nie odbiega od konstrukcji pierwotnej i że spełnia wszystkie wymogi potrzebne do zarejestrowania pojazdu, czy to na tablice żółte jako auto historyczne zabytkowe, czy też na tablice białe, jak będzie to miało miejsce w przypadku tego samochodu, i pozwala nam to na normalne, codzienne poruszanie się po ulicach. Pytając o kwestię ilości oryginalnych części w zestawieniu z wartością pojazdu oraz z procesem i zasadnością odbudowy takiego auta, myślę, że najlepiej odnieść się do kwestii Classic Daty, czyli organizacji, która na rynku europejskim ma bardzo silną pozycję. Można powiedzieć, że jest to wyznacznik, jeśli chodzi o ocenę i wycenę samochodów klasycznych i zabytkowych. I Classic Data jasno mówi o tym, że auto, aby uzyskać jedynkę, notę 1, czyli tą najwyższą ocenę potwierdzającą jakość wykonanych prac i jakość oraz wartość samochodu, mówi o tym, że auto musi być stworzone z elementów nowych, naprawionych bądź lepszych niż nowych, co pozwala na kwestię wprowadzania pewnych modyfikacji, pozwala nam na wykonywanie elementów, chociażby właśnie takich jak słupek. Jest on lepszy niż oryginalny i dlatego nadal otrzymujemy notę 1, pomimo tego, że jest elementem nieoryginalnym. Pewnie zastanawiacie się, jakie są kolejne etapy związane z tym samochodem. W przeciągu najbliższych 2 dni samochód dostanie swoje zawieszenie oraz swoje koła, tak abyśmy mogli wykonać pomiar geometrii, który jest dla nas niezbędny do uzyskania pewności, że samochód jest w 100% prosty i będzie idealnie prowadził się na drodze. Kolejny etap to katoforeza, czyli zabezpieczenie antykorozyjne całego pojazdu poprzez zanurzenie w wannie i penetracji czynnika wszystkich zakamarków tego pojazdu. Następnie kwestia lakierowania, a później kwestia kompletacji pojazdu. Silnik, skrzynia biegów, układ przeniesienia napędu, te elementy są już gotowe i czekają na półce, czekają na montaż, więc mam nadzieję, że kwiecień będzie momentem, kiedy zobaczycie ten samochód na drodze. Zgodnie z obietnicą wszystkie etapy, wszystkie kamienie milowe związane z tym projektem będziemy na bieżąco publikowali. Jeśli do dzisiaj nie mieliście okazji zobaczyć tego, co działo się wcześniej z samochodem, to serdecznie zapraszam na nasz kanał na YouTubie. Oraz serdecznie zapraszam do tego, abyście uczestniczyli z nami w dalszych procesach renowacji tego samochodu.